Widzowie, petardy, odcinek z petardami. Tego jeszcze nie było na polskim YouTubie. Hej, nazywam się Piotr Mojsak, witam Was wszystkich na moim kanale Mojsak Fototechnik. Tym oto wstępem chyba już nie muszę tłumaczyć, co będziemy dzisiaj robić i o czym będzie nasz ten odcinek. Zapraszam serdecznie do oglądania. Fajna pogoda, zbliża się Sylwester. Uznałem, że warto pokazać Wam, jak się robi zdjęcia fajerwerków. Na początku chciałbym powiedzieć, że pamiętajcie, fajerwerki to jest dość nietypowa sprawa, niecodzienna sprawa. Nie bez powodu nie powinniśmy nimi strzelać cały rok, każdy dzień, każdą noc w roku, tylko w te określone dni. Natomiast dlaczego tak się dzieje? Ponieważ są niebezpieczne. Warto na to uważać. Jeżeli strzelacie, pamiętajcie, żeby to było kontrolowane wszystko, żeby byli oczywiście dorośli przy tym odpalaniu naszych fajerwerków, a najlepiej, jeżeli zajmuje się to tym ktoś inny, typu właśnie na Sylwestra, że mamy te fajerwerki, które strzelają, ludzie kupują, strzelają fajerwerki, my możemy swoimi aparatami je po prostu fotografować. Chciałbym powiedzieć moje przemyślenia na temat fajerwerków. Niestety w dzisiejszej aurze, że tak się wyrażę, jest tak, że dość szybko ciemno się robi i teoretycznie możemy dość szybko, prawie cały dzień albo połowę dnia robić zdjęcia fajerwerków, jeżeli sami je odpalacie. Bo jest ciemno. W dzień, wiadomo, ich nie widać. Natomiast, co by było najlepsze, jeżeli robimy fajerwerki? Fajerwerki zawsze się strzela, kiedy już jest ciemno, kiedy już jest bardzo ciemno. Czy takie ciemne niebo to jest coś fajnego? No niekoniecznie. Wolałbym, żeby te strzelanie fajerwerkami odbywało się tuż po zachodzie słońca, żeby moment po tym, jak słońce się schowa, że niebo się zrobi granatowe jeszcze i jest troszeczkę światła jeszcze na nim, to wtedy, żeby te fajerwerki odpalać, na pewno by były lepsze. No natomiast nie mamy takiej możliwości. Kończę pracę o takiej porze, że już jest za każdym razem ciemno, więc nie mieliśmy wyjścia. Pojedziemy dzisiaj tam, gdzie robiłem zdjęcia nocne. Tutaj się wyświetli Wasz link do zdjęć nocnych. Tam właśnie pojadę, troszeczkę obok i odpalimy fajerwerki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chciałbym Wam powiedzieć, że tak samo nie zajmuję się zawodowo zdjęciami nocnymi, tak samo nie zajmuję się zawodowo zdjęciami fajerwerków. Wiem teoretycznie, jak to się robi i będę to Wam pokazywał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zapraszam do oglądania. Patrzcie widzowie, jakie zdjęcie wyszło. No, czekamy na opinię szefa. W sumie nie przewidzieliście tego, że petarda nie leci do góry, tylko ona może różnie polecieć. Tak, trzeba się cofnąć. Dużo wyżej poleciała, widzisz? Dobra widzowie, próba druga. No i zobaczymy, co macie parametry. Jeszcze dla niektórych jest ważny, jaki to aparat. Jest to Canon RPS podpiętą 1740 ze światłem 4. To ogólnie to najlepszy pokaz nie był. Dobrze? Widzowie, trzecia próba. Został zamieniony obiektyw, więc mu teraz mamy tam 15 mm Irixa ze światłem 2.4. Tak wyszło widzowie. Nie wiem, jakbym tu pokazać. Ogólnie to ten Canon lepszy od Nikona, jak coś. Ale tam i jest ogólnie ostatnia szansa, ostatnia próba. Powiem tak, jak teraz nie wyjdzie, to nie zobaczycie tego odcinka. Widzowie, boję się. Widzowie, tak wyszło zdjęcie. No dobra, sami widzieliście, jak to wyszło. Fajerwerki kupione z internetu to nie jest dobry pomysł. Aczkolwiek na niektórych aukcjach, słuchajcie, macie takie info, że tam taki link jest do
najprawdopodobniej YouTube'a, że możecie sobie zobaczyć, jak to strzela. Niestety fajerwerki nie zawsze strzelają tak, jak my chcemy. Napisane było na opakowaniach, że strzelają na 20 metrów w górę. No niestety strzelały dużo wyżej. Dużo wyżej, przez co nie mieściły mi się w kadrze. Dodatkowo kupiłem 6 takich rac, no teoretycznie wystarczy, prawda? Kupiłem 6 rac, niestety dostałem tylko 3, a reszta to były jakieś popierdółki, które nawet nie strzelały. Tak wygląda to zdjęcie, zresztą sami widzicie, jak to wygląda. Niestety. Nie byłbym sobą, gdybym to tak odpuścił. Odcinka by nie było. Więc kupiłem kolejne fajerwerki, jest 2 dni później, jadę dzisiaj, odpalamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hej, jesteśmy po raz kolejny, na drugi dzień. Próbujemy odpalić fajerwerki. Mam nadzieję, że tym razem będą lepsze. Każde fajerwerki to jest totalnie randomowa sytuacja. Nie wiadomo, jak one błysną. Każde błyskają inaczej. Raz mocniej, raz słabiej. Mimo tego, że to są dokładnie te same. Więc zwróćcie uwagę, że na 2 aparatach, którymi robiliśmy zdjęcia, te fajerwerki wyszły inaczej. Jedne były ciemniejsze, drugie były jaśniejsze. Ale mam nadzieję, że się Wam spodobały. Co jeszcze chcę Wam powiedzieć? Chcę Wam powiedzieć jeszcze to, że fotografowanie fajerwerków to jest bardzo bliskie pokrewieństwo do fotografowania piorunów i błyskawic. Jaka jest różnica? Taka jest różnica, że Wy, skoro puszczacie te fajerwerki, to wiecie, kiedy one polecą. Jeżeli macie pioruny, burze z piorunami, nie macie bladego pojęcia, kiedy to będzie i musicie trafić i czekać na fart. No i na koniec muszę Wam powiedzieć to, że całe nasze wszystkie eksperymenty ze strzelaniem fajerwerkami były pod kontrolą, były w bezpiecznej odległości od wszystkiego, od mieszkań, od domów, od zwierząt itd., itd. Do tego wszystko było posprzątane, nie ma żadnego śladu, nikt się na nas nie skarżył, policja nie przyjechała. Jeszcze. Ogółem nikt nie ucierpiał. Zimno. No tym razem coś z tego wyszło. Były jakieś takie trochę chyba lepszejsze, natomiast zapomnieliśmy nagrać na wideo te fajerwerki. Tylko ten jeden. Ale zdjęcia fajerwerków wyszły. Wszystkie ustawienia macie w opisach. Słuchajcie, po przeanalizowaniu i materiału filmowego, który dla Was zgromadziłem, i po tym, co jest nagrane i czy warto Wam to w ogóle pokazywać. Już byłem o tyle od tego, aby ten odcinek zawiesić i żeby go nie pokazać. Aczkolwiek strasznie dużo pracy już w to włożyliśmy. Przejeździliśmy kilkaset kilometrów, żeby oddalić się od miast, prawda? Żeby nie strzelać tym w miastach, bo w miastach wiadomo nie można zupełnie. Kupiłem nowe fajerwerki już w hurtowni. Już kupiłem fajerwerki, które mogłem pomacać i pan w sklepie mi powiedział, jakie to są i jak one strzelają. Pojechaliśmy z kumplem, straciliśmy na to mnóstwo czasu. Celowo pojechałem trochę wcześniej, z nadzieją, że będzie jeszcze takie niebo, takie nietotalnie czarne. Natomiast zaczął padać delikatny deszczyk. Było on -2 stopnie. Jechaliśmy 50 km, odległość 50 km, jechaliśmy 20 km na godzinę. Więc zanim dojechaliśmy do miejsca, które sobie wybraliśmy, aby puszczać te fajerwerki i je fotografować, znowu było totalnie ciemno. Nagrałem tym razem same widowisko fajerwerków telefonem jednym i drugim, żebyście mogli zobaczyć, jak one błyskają, strzelają, a dodatkowo zrobiłem zdjęcia, które wyszły chyba już całkiem znośnie. Zapraszam do oglądania.
Cześć, cześć. Jak widzieliście po dwóch razach, słabe fajerwerki, niestety, słabo strzelały. Przy drugim razie, jak widzieliście, no coś tam wyszło, aczkolwiek nie nagrałem żadnego filmu. Więc dziś poprosiłem Michała, mojego kumpla, pojechaliśmy, nagraliśmy rewelacyjne fajerwerki, jak widzicie, jak wyszło. Nagraliśmy też filmy. Słuchajcie, zmieniłem trochę taktykę, podbiłem trochę ISO, aby więcej zdjęć można było zrobić. Skróciłem trochę czas do czasu aż 2 sekund, 1,6 sekundy i przysłonę dokręciłem do 8. Zobaczcie, jak zdjęcia wyszły. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Chodziło głównie o to, żeby pokazać, jak takie zdjęcia możecie zrobić. Pamiętajcie, najważniejszą rzeczą jest to, aby cały nasz fajerwerk zmieścił się nam w kadrze. Która jest jeszcze najważniejsza rzecz? Kolejna, żeby było widać, skąd on startuje. Jeżeli nie będzie widać, skąd startuje, po prostu zdjęcie będzie zwykłego fajerwerka, a tak będziemy widzieć jakąś perspektywę i będziemy mieli jakiś punkt odniesienia, jak duży jest, jak kolorowy. Jeżeli będzie właśnie Sylwester, będziecie mogli porównać to do budynków, bloków i tak dalej, żeby zobaczyć, jak wysoko te wszystkie fajerwerki lecą. Pamiętajcie, strzelajcie, zachowujcie ostrożność. Pamiętajcie, żeby uciekać po odpaleniu od tych fajerwerków. Pamiętajcie, żeby nie odpalać tego przy ludziach, gdzie jest dużo tych ludzi, gdzieś na uboczu. Pamiętajcie, że to nie jest zabawka, że należy uważać bardzo mocno. W naszym przypadku całe szczęście nikomu się nic nie stało. Wszystko posprzątaliśmy, po sobie też posprzątajcie, jeżeli będziecie strzelać. I mam nadzieję, że ten film Wam pomoże zrobić zdjęcia, rewelacyjne zdjęcia na Sylwestra. Wrzucajcie linki w komentarzach, ale ewentualnie możecie do mnie wysyłać, chętnie na te zdjęcia popatrzę. Mogę je wrzucić w następnym filmie, jak będziecie chcieli. Trzymajcie się, hej, do następnego. No i co? Na koniec. Chyba ten ostatni dzień wyszedł całkiem ok. W końcu się udało coś zrobić. Oczywiście nie są to jakieś ekstremalnie super, ekstra, hiper fajerwerki. To są zwykłe po 20 zł. Dawały radę. Chodziło o to, aby pokazać, jak się robi zdjęcia. Jak można zrobić zdjęcia takim fajerwerkom. I do jakich wniosków doszliśmy. Żeby zarejestrować cały ruch od momentu strzału do momentu wybuchu i do momentu zgaśnięcia tych fajerwerków. Więc wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby ustawienie czasu naświetlania około 3-4 sekund. Wtedy ten fajerwerk faktycznie będzie zarejestrowany. Pamiętajcie o tym, że fajerwerk dość mocno błyska i dość mocno świeci. W tym momencie powinniśmy zadbać o to, żeby dokręcić naszą przysłonę i żeby nie przesadzić z wartością ISO. U mnie była nastawiona wartość ISO w tych pierwszych filmach, pierwszych 2 dni. Była ustawiona na około, w pierwszym dniu była ustawiona od 800 do 1000 ISO, w drugim dniu była ustawiona około 300, 320, 400 ISO. Na trzeci dzień troszeczkę chciałem więcej zdjęć zrobić, żeby Wam to pokazać i była ustawiona na wyższe ISO. Nie pamiętam dokładnie jakie, ale tam w opisie wszystko macie. I był skrócony troszeczkę czas naświetlania, tak aby zarejestrować jak najwięcej zdjęć. Mam nadzieję, że się Wam podobało. I co? Do zobaczenia. Do zobaczenia na Sylwestra. Trzymajcie się. Hej!